Elon wszystkim, witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce, a dokładnie o giełdzie Binance. Giełda Binance wysłała maile i jeśli posiadasz konto na giełdzie Binance, powinieneś się z tym zapoznać. A o co dokładnie chodzi, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Także krótkie intro i lecimy. Pamiętajcie też, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co mówię na moich filmach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią lub bazuje na dostępnych informacjach od źródeł właśnie takich jak Binance. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat. Każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Oczywiście większość informacji umieszczam tutaj na blogu. Blog znajdziecie pod adresem hajsocholicy.pl. Znajdziecie tutaj mnóstwo nowych artykułów, zarówno takich promocyjnych, jak i edukacyjnych. Zobaczcie, tutaj na przykład jest artykuł o portfelach sprzętowych. Zrobiłem taki ranking portfeli sprzętowych. Zachęcam do tego, aby po prostu się tutaj z tym zapoznać, z uwagi na to, że może to być bardzo przydatna informacja akurat w tej sytuacji, którą pokazuje nam Binance i cała Mika i to, co będzie się działo tu przed końcem czerwca oraz już w lipcu. Pewnie większość z Was ma środki na giełdach. To jest raczej oczywiste, bo widzę też coś takiego, że ludzie boją się posiadać swoje portfele sprzętowe. Tutaj jednak zachęcam do tego, aby zapoznać się z tymi informacjami. Opisałem tutaj najpopularniejsze portfele sprzętowe, ewentualnie do czego je można wykorzystać i jak to użyć. Tutaj macie na przykład Ledgera, macie Tangema, macie tutaj Trezora, OneKey i Keystona. Moim pierwszym portfelem był Ledger. Mam też Tangem. W ogóle Tangem zrobił od dawna coś takiego, ale mało osób o tym wie, że tutaj można z tego portfela na przykład korzystać jako aplikacja software'owa na telefonie. Tutaj możecie oczywiście od razu przejść do sklepu i sobie taki portfel ewentualnie zakupić, a możecie przejść tutaj na artykuły, które dla Was przygotowałem i na przykład tutaj z portfelem Tangem, jak przejdziecie na więcej informacji, to otworzy Wam się kolejny tutaj artykuł, gdzie opisałem jak działa, o co tutaj chodzi i tutaj też jest przede wszystkim ta informacja o tym, że możecie sobie pobrać na telefon aplikację Tangem i zobaczyć jak ona wygląda. Nie musicie tutaj nic kupować, po prostu sprawdzacie sobie czy taka aplikacja jest dla Was. Możecie stworzyć sobie tam portfel software'owy, czyli hot wallet, poużywać aplikacji. Dla niektórych jest to też pewna opcja, żeby po prostu bezpieczniej trzymać sobie środki na portfelu, na przykład takim hot wallet na telefonie, a nie na giełdzie. I tutaj jest link do pobrania takiej aplikacji. No to tutaj na komputerze włącza się strona, gdzie można taką aplikację pobrać, ale jeżeli wyjdziecie tutaj bezpośrednio z telefonu, przeniesie Was od razu do pobrania aplikacji i macie pewność, że jest to oficjalny link. Tutaj też można kliknąć sprawdź portfel sprzętowy. To wygląda w ten sposób, że mamy kartę NFC do potwierdzania tych transakcji. Tak jak wiecie, ja lubię tutaj ogarniać różne rzeczy. Załatwiłem zniżkę Hajsocholicy, 10% zniżki na te portfele. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Wróćmy tutaj do Binance'a, co oni nam tutaj przedstawili. I tak jak widzimy, no wysłali oni tutaj e-mail. Jeżeli chodzi o informacje, które tutaj są dostępne, no to ze względu na to, że oni nie otrzymali i nie mają jeszcze licencji Mika CASP, o którą starali się w Grecji, plus tam są jakieś problemy z Unią Europejską, ponieważ oni posiadają dużo stablecoinów i w ogóle te obroty tam są milionowe, jak nie większe, dlatego pewnie jest jakiś tutaj zgrzyt. No i oczywiście giełda poinformowała, że jeśli nie uzyska tej licencji, a raczej nie uzyska, no to zachęca do tego, tak jak widzicie, aby wypłacić sobie środki na portfel sprzętowy lub na inną platformę.
Jeszcze bardzo mocno chcę Was wszystkich uczulić na różnego rodzaju oszustwa, czyli maile, które podszywają się pod giełdy, oferują jakiś transfer środków, konta zapasowe, takie rzeczy. To się nie dzieje. Omijajcie tego typu informacje, nie klikajcie w żadne dziwne linki. Po prostu wszystko jest dostępne na oficjalnych stronach giełd lub z oficjalnych maili, które one Wam wysyłają. I tutaj najprościej, żeby wszystko zrobić, jest po prostu wejść na stronę giełdy, zalogować się tam i te środki sobie przenieść. Nie dajcie się tutaj nabrać, nie działajcie pod presją. Mamy jeszcze sporo czasu. Tak jak już mówiłem, środki na tych giełdach będą bezpieczne i nie zostaną zablokowane. Są też inne giełdy, które oczywiście mają już Mika. Te giełdy też tutaj na blogu opisałem. Jeżeli interesują Was giełdy, które mają tą Mikę i są licencjonowane, to znajdziecie tutaj w tym artykule o Binance i oczywiście też dodatkowo niektóre z tych giełd mają fajne promocje na początek, tak jak tutaj na przykład Bybit EU. Możecie sobie z tego skorzystać. Dodatkowo tam jest karta, z której też możecie sobie skorzystać i zgarnąć jakieś bonusy. W ogóle sporo giełd teraz ma właśnie różne promocje. Ja oczywiście to na bieżąco opisuję, bo tutaj zawsze coś nam ciekawego wpadnie. Podstawowa informacja. Giełda się nie zawija. To, co ona robi, to ogranicza użyteczność giełdy dla ludzi z Polski. To też wynika z tego, że oni mają tutaj spółkę. Czy będą korzystać z tej opcji, gdzie mogą działać na Europie, ale nie mogą się reklamować? No to tutaj zobaczymy i które giełdy z tego skorzystają. Binance postanowił jednak tutaj, starając się o Mikę i o ten CASP, no to zrobić taki dość radykalny ruch, gdzie po prostu będzie użytkownikom z Europy całkowicie ograniczał użyteczność giełdy. No i tutaj też jest taki timeline podany, gdzie oni po prostu najpierw ograniczą tutaj zlecenia spot, wszystkie futuresy, trading boty zostaną wyłączone 1 lipca, Convert zostanie wyłączony, margin trading tak samo, wszystko zostanie ograniczone, więc jedynie co będzie można tutaj zrobić, no to po prostu wypłacić środki z tej giełdy. Giełda nie zawija się ze środkami użytkowników. Oni też tutaj poinformowali, że po prostu będą starać się o tą Mikę. No i tutaj jest informacja, że Wasze środki są oczywiście bezpieczne i będziecie mogli sobie je w każdej chwili wypłacić. No ale myślę, że jest to dobry sygnał do tego, aby podjąć jakieś kroki i działania związane tutaj z giełdami. Nie tylko Binance, ale też innymi. Jeżeli chodzi o inne giełdy, no to tutaj też w tym artykule, który oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, podpiąłem taką stronę, gdzie tutaj możecie sprawdzić, które giełdy mają CASP. Jeżeli chodzi o artykuł, to tutaj też Wam wypisałem, które giełdy mają dzisiaj Mika CASP. Jest to m.in. Bybit, OKX, Kraken, Kanga zdobyła to. Tutaj mamy Crypto.com, Gate.io, co oczywiście dla mnie było troszkę dziwne, bo jest to giełda azjatycka. KuCoin też podobno ma tutaj Mika i to wszystko. Bitpanda, to ja już korzystam z tego kantoru, z giełdy od lat i też jest spoko. Crypto.com App, no i tutaj jeżeli chodzi o rynek holenderski, no to mamy Bitwavo. Dowiecie się więcej informacji, o co tak dokładnie chodzi z tym wszystkim i jakie giełdy tutaj mają te Mika. Umieściłem tutaj takie narzędzie, które pokazuje nam, które giełdy mają już te licencje i też tutaj przede wszystkim znajdziecie informacje potrzebne i tak jak widzicie, na przykład Bybit EU. No i tutaj mamy informację, kiedy oni zdobyli i gdzie zdobyli właśnie ten certyfikat, tą licencję. Oni akurat tutaj w Austrii. Jeżeli chodzi o OKX-a, no to mamy Malta, Coinbase w Luksemburgu, BitGet tutaj się stara. Zobaczcie, Gate.io ma tutaj na Malcie i jeżeli chodzi o KuCoina, tutaj KuCoin też otrzymał w Austrii, więc tych giełd, które mają już tą Mika, jest dość sporo. Oczywiście to się jeszcze tutaj zmieni i zaktualizuje, ale pełną listę jesteście w stanie sobie tutaj sprawdzić. No i jeszcze jest strona ESMY, gdzie też możecie szukać po prostu tutaj informacji na temat tych Mika,
ale tam to jest trochę trudniejsze z uwagi na to, że tu jest taka strona zrobiona fajnie i wszystko ładnie widać. Ponieważ te giełdy nie zawsze zakładają spółki o tej samej nazwie w danym kraju, żeby zdobyć sobie tutaj te licencje, dlatego tutaj może być problem z odnalezieniem informacji. Ta strona pokazuje dość fajnie, o co tutaj dokładnie chodzi. No i tak jak mówię, zachęcam do tego, aby wejść tutaj na mój blog. Pamiętajcie też, że tutaj jest taka wyszukiwarka i możecie znaleźć różne rzeczy. Na przykład wpiszmy eToro. Tutaj macie też możliwość przeczytania na ten temat. W ogóle to jeszcze chcę Wam przypomnieć, że mamy tutaj promocję i w promocji można zgarnąć tutaj darmowe akcje, jak i kryptowaluty do wartości nawet $500. Cała promocja jest tutaj opisana, wystarczy tylko i wyłącznie zrobić tutaj rejestrację i depozyt. Macie okazję zgarnąć tutaj na przykład 40, 100, 300 lub $500 w bonusie. Zachęcam do zapoznania się z tą promocją. Dodatkowo tutaj znajdziecie też kategorie, no i w tych kategoriach umieszczam różne ciekawe rzeczy, żeby to było pogrupowane. Tak jak zauważyliście, od dłuższego czasu już pokazuję tą stronę, ona cały czas się rozwija, także będę wdzięczny za wsparcie. Jeżeli już jest ten artykuł o Binance, no to tak samo tutaj wrzuciłem Wam informacje na temat portfeli sprzętowych. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!